Cześć, z tej strony Krzysiek, witam na kanale Mąż przy garach. Dzisiaj zapraszam na ciasto, które nareszcie pozwoli nam zasmakować lata. Przygotujemy prosty sernik na zimno, który rozpieści nasze podniebienia przyjemną kremową konsystencją oraz delikatnym smakiem białej czekolady i świeżych truskawek. Jak zawsze zachęcam do zostawiania łapki w górę i subskrypcji. Przy okazji dajcie znać, jakie są Wasze ulubione desery z truskawkami. Zapraszam Was na film i biorę się do roboty. Przygotowanie naszego sernika zaczynam od galaretki. Do 700 ml gorącej, świeżo zagotowanej wody wsypuję 2 opakowania czerwonej galaretki i mieszam do całkowitego rozpuszczenia. Tak przygotowaną odstawiam do chwili, kiedy zacznie lekko tężeć. Następnie przechodzę do żelatyny, którą zetniemy masę serową. 24 g żelatyny w proszku wsypuję do 200 ml gorącej wody, mieszam do całkowitego rozpuszczenia i odstawiam do wystudzenia, aż będzie letnia w dotyku. W międzyczasie zajmuję się spodem naszego sernika. Na dnie blachy o wymiarach 35 na 24 cm układam podłużne biszkopty. Dno blaszki wcześniej wyłożyłem papierem do pieczenia, a jej boki folią rantową. Na cały spód zużyłem 260 g ciastek. Zamiast podłużnych biszkoptów możecie użyć okrągłych lub zamienić je na herbatniki. Wszystko zależy od tego, co macie pod ręką. Cokolwiek wybierzecie, postarajcie się ułożyć ciastka w miarę ciasno, tak żeby utworzyć zwarty spód. Formę z biszkoptami na chwilę odstawiam i zajmuję się czekoladą. Do dużego dzbanka przekładam 300 g posiekanej białej czekolady i wlewam do niej 100 ml 36% śmietanki. Dzbanek z czekoladą trafia do mikrofali na około 60 sekund. Co 15 sekund wyjmuję dzbanek i mieszam jego zawartość. Podgrzewanie powtarzam do momentu, aż czekolada całkowicie się rozpuści i utworzy gęstą, płynną masę. Jeśli z jakiegoś powodu nie chcecie używać mikrofali, czekoladę możecie rozpuścić w kąpieli wodnej. Po osiągnięciu odpowiedniej konsystencji odstawiam naczynie na bok do lekkiego przestudzenia. Do średniej miski wlewam 300 ml zimnej 36% śmietanki i ubijam ją prawie na sztywno. Nie dodaję do niej żadnego cukru, bo nie ma takiej potrzeby. Sama biała czekolada jest wystarczająco słodka i idealnie osłodzi masę serową. Uważajcie tylko, żeby nie przebić śmietanki. Są co prawda sposoby na jej uratowanie, ale po co dokładać sobie niepotrzebnej pracy? Po osiągnięciu odpowiedniej konsystencji odstawiam na moment śmietankę i zajmuję się resztą składników. Do osobnej dużej miski przekładam kilogram twarogu sernikowego z wiaderka i dodaję do niego 1,5 łyżeczki pasty waniliowej. Zamiast pasty możecie użyć ekstraktu lub cukru z wanilią, sprawdzą się równie dobrze. Zawartość naczynia krótko mieszam, tylko do rozprowadzenia wanilii w serze. Wtedy dodaję do niego wystudzoną czekoladę i krótko mieszam całość do uzyskania jednolitej masy. Jeśli czekolada będzie zbyt gęsta i straci płynną konsystencję, wstawcie ją z powrotem do mikrofali na około 10-15 sekund. Tyle powinno wystarczyć, żeby znowu stała się płynna, a przy okazji zbytnio jej nie ogrzejecie. Po połączeniu sera z czekoladą przechodzę do ubitej śmietanki. Łączę ją z masą serową przy pomocy silikonowej szpatułki tylko do równego rozprowadzenia w masie. Kiedy całość jest już jednolita, możemy dodać do niej zahartowaną żelatynę. Do wystudzonej żelatyny dodaję łyżkę masy serowej i mieszam do uzyskania jednolitego, gładkiego płynu. Nie dodawajcie zbyt wiele sera do czystej żelatyny, bo może się zważyć. Po uzyskaniu gładkiego płynu wlewam żelatynę do masy serowej. Robię to wąskim strumieniem, stale mieszając całość na niskich obrotach miksera. Ten sposób pozwoli uniknąć nieprzyjemnych grudek w serniku i sprawi, że masa serowa będzie gładka. Na tym etapie pozostaje mi już tylko dodać do masy 300 g pokrojonych w ćwiartki truskawek. Zawartość naczynia krótko mieszam przy pomocy silikonowej szpatułki tylko do rozprowadzenia owoców w masie.
Od tego momentu polecam działać sprawnie, bo całość może zacząć dosyć szybko tężeć. Wszystko zależy od tego, jak zimna była wasza śmietanka i jak bardzo wystudziliście żelatynę. Gotową masę serową od razu przekładam na wyłożony wcześniej spód z biszkoptów i rozprowadzam równą warstwą po ich powierzchni. U mnie na tym etapie całość była jeszcze całkiem płynna, dlatego użyłem chochli, przy okazji przelewając masę tak, żeby nie poprzestawiała biszkoptów. Po wyrównaniu masy odstawiam blachę do lodówki na około 30 minut do lekkiego stężenia. Kiedy góra sernika jest już sprężysta w dotyku, wykładam na nią pół kilograma pokrojonych w ćwiartki truskawek. Rozprowadzam je tak, żeby w miarę pokryły całą powierzchnię sernika i było ich kilka na każdym kawałku gotowego ciasta. Po wyłożeniu owoców pozostaje mi już tylko wylać na ciasto lekko tężejącą galaretkę. Nie powinna raczej uszkodzić lekko ściętej masy serowej, ale ostrożności nigdy za wiele, dlatego wylewam ją ostrożnie na łyżkę i w ten sposób rozprowadzam ją po całej powierzchni ciasta. Gęstniejąca galaretka nie będzie tak łatwo znajdować drogi pomiędzy owocami, szczególnie na zimnym cieście, dlatego upewnijcie się, że wylaliście ją na całej powierzchni. Tak przygotowane ciasto ponownie trafia do lodówki na kilka godzin, a najlepiej na całą noc do całkowitego zestalenia i zmięknięcia biszkoptów. Następnego dnia wyjmuję ciasto z lodówki, odwijam folię rantową i podaję najlepiej w towarzystwie popołudniowej kawy. Masa serowa wychodzi gładka, niemal kremowa, z delikatnie wyczuwalnymi nutami białej czekolady i wanilii, a świeże truskawki z kolei dodają ciastu naturalnej słodyczy. Idealne połączenie na letnie, rodzinne spotkania. Dajcie znać, czy przepis wam się spodobał, życzę wam smacznego i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!